ślady pozostałe po kosmicznych katastrofach. Kratery uderzeniowe są świadectwem upadku meteorytów na Ziemię. Stanowią cenne źródło informacji na temat naszej planety i nie tylko. W tym programie pokażemy, czego można się dzięki nim dowiedzieć. Zapraszamy na Astronarium. Kratery uderzeniowe powstają w chwili upadku kosmicznych skał na powierzchnię Ziemi lub innych ciał Układu Słonecznego. Ale nawet po wielu tysiącach, a czasem i milionach lat od takiego wydarzenia potrafią być źródłem ciekawych informacji. Jeden z największych kraterów uderzeniowych na Ziemi znajduje się pod dnem Zatoki Meksykańskiej u wybrzeży Półwyspu Yucatan. Jego średnica sięga 150 km. Najciekawsze było jednak odkrycie, że ten gigantyczny krater powstał w tym samym czasie, w którym nastąpiło tak zwane wielkie wymieranie kredowe. Właśnie to może być zatem miejsce upadku planetoidy, która doprowadziła do wyginięcia dinozaurów. To chyba najbardziej spektakularny przykład tego, czego możemy się dowiedzieć dzięki kraterom. Rzecz w tym, że mówią nam one jednak nie tylko o tym, co takiego zderzyło się z naszą planetą. Kratery mogą być prawdziwą kopalnią wiedzy na temat historii Ziemi, a także źródłem bezcennych informacji o innych planetach i ciałach w Układzie Słonecznym. To dlatego postanowiliśmy sprawdzić, w jaki sposób bada się kratery meteorytowe i czego jeszcze możemy się dzięki nim dowiedzieć. Aby przyjrzeć się bliżej badaniom kraterów uderzeniowych, udajemy się do Estonii. To kraj o największym zagęszczeniu kraterów na swojej powierzchni. Zidentyfikowano tu kilkanaście śladów po upadkach meteorytów. Najbardziej znanym jest krater Kali na wyspie Saaremaa. My udajemy się jednak najpierw na drugi koniec Estonii, do ukrytego w lasach krateru Illumetsa. Wśród naukowców, którzy prowadzą badania tego miejsca, jest dr Anna Łosiak z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Jak mówi, kratery Illumetsa to niezwykle ciekawe miejsce. Dwa zagłębienia liczą sobie około 7000 lat. Podejrzewa się, że powstały właśnie w wyniku upadku meteorytu. Tysięcy lat temu w powierzchnię Ziemi uderzyły dwie asteroidy. Jedna z nich uderzyła tutaj, w tym miejscu, mniej więcej w środku tej oto dziury. Druga uderzyła jakieś 700 metrów w tamtą stronę. Odrobinę mniejsza, dlatego że krater, który powstał, ma 50 metrów zamiast tych 75-80, jakie tutaj widzimy. W ciągu 3 sekund, powiedzmy, z płaskiego terenu, który mieliśmy tutaj, powstała wielka dziura i materiał został wyrzucony dookoła tego obszaru. Drzewa, które rosły na tym terenie i prawdopodobnie wyglądały dosyć podobnie do tego, co widzimy naokoło nas, zostały zmiażdżone częściowo i włączone w obręb tego materiału wyrzuconego przez krater, a następnie te, które dotykały piasku, który był podgrzany w czasie zderzenia z asteroidą, zmieniły się w węgiel drzewny. Kratery Illumetsa są przykładem tego, jak trudno czasem stwierdzić, czy taka formacja jest faktycznie pozostałością po uderzeniu meteorytu. Na miejscu nie znaleziono żadnych fragmentów obiektu, którego upadek miałby doprowadzić do powstania kraterów.
Naukowcy próbują jednak innych sposobów, aby ustalić, co dokładnie stało się tu przed 7000 lat. When we find a structure that looks like a crater, you want to see the cross-section. Kiedy trafiamy na miejsce przypominające krater, chcemy zobaczyć przekrój jego krawędzi i materiał, który mógł zostać wydobyty i wyrzucony z wnętrza. If it's a impact crater, it should have some structures that Jeśli rzeczywiście jest to krater uderzeniowy, widoczne powinny być pewne struktury charakterystyczne dla takich formacji. used by other geological Nie może to być nic, co mogłoby powstać w efekcie innych procesów, na przykład związanych z lodowcami. processes. What we see here is material Tutaj widzimy materiał, który wygląda, jakby faktycznie został wyrzucony ze środka krateru. This is a crater because we haven't Nie mamy pewności, czy jest to krater uderzeniowy, bo nie znaleźliśmy żadnych fragmentów meteorytu, ale materiał jest ułożony tak, jakby faktycznie tak było. structure. It also Zawiera także węgiel drzewny, który mógł powstać z kawałków drewna pogrzebanych pod warstwą materiału, dostatecznie rozgrzanego, by uległy zwęgleniu. to transform the wood into charcoal. What we believe here is a surface that Jesteśmy przekonani, że tu na dole mamy powierzchnię sprzed uderzenia. To był pierwotny grunt, zanim doszło do upadku. before the impact Cały materiał powyżej został narzucony w to miejsce. here is being thrown out to this location. It should be in the kind of Wskazuje na to ułożenie poszczególnych warstw. Materiał, który pierwotnie był na wierzchu, tu znajduje się na samym dole. Wyższe warstwy zawierają zaś stopniowo coraz więcej materiału, który wokół tego miejsca znajdujemy na większej głębokości. part contain more Tutaj mamy więc odwróconą kolejność. deeper part of the hole being, well, in a reversed order. When we make a trench or dig in the crater, Wykonując takie przekopy w różnych punktach, możemy się przekonać, w jaki sposób przebiega proces powstawania krateru. Nawet nieduży krater, taki jak ten, ma różne wymiary w różnych miejscach. here we are on a higher part of the rim, while the W tej chwili jesteśmy na górnej części krawędzi krateru. Po drugiej stronie krawędź jest jednak niższa, za to szersza. To pokazuje, w jaki sposób skały deformują się pod wpływem uderzenia. Jak są przemieszczane, jak przebiega eksplozja, jak trafiają w nowe miejsce. Sam proces powstawania kraterów wciąż wymaga zaś dokładnego wyjaśnienia. Przebiega bowiem różnie w zależności od miejsca i właśnie to staramy się badać. place, and this is what we know. But well, this is what we studied. We have carried out ground-penetrating radar studies. Wykonaliśmy badania terenu z wykorzystaniem radaru, które pokazują rozmieszczenie wyrzuconego materiału. Partly it shows Wskazały nam także położenie skał będących podstawą the krateru. location of base. Przeprowadziliśmy również próby sejsmiczne, badając prędkość rozchodzenia się fal wewnątrz i wokół całej struktury. Elastic waves. Powstały także mapy magnetyczne, które miały pozwolić na odnalezienie ewentualnych fragmentów meteorytu. Mapping has been done. Nie dało to jednak rezultatu, ponieważ ten krater powstał najprawdopodobniej w wyniku uderzenia skalistego obiektu, który nie pozostawia żadnych anomalii magnetycznych. Negative result because this crater has been formed most likely by stony body, which does not give any magnetic anomalies. Nawet jeśli nie uda się odnaleźć odłamków meteorytu, materiały pobrane z miejsca jego upadku nadal mogą powiedzieć coś na jego temat. Naukowcy z estońskiego Uniwersytetu w Tartu badają pochodzące z kraterów skały przy pomocy mikroskopów elektronowych. Jak się okazuje, w ten sposób można dostrzec niewidoczne inaczej ślady upadku meteorytów. What we are looking in those rocks are the chemical signatures. Tym, czego szukamy w tych skałach, są pewne sygnatury chemiczne. Meteoryty są zbudowane z bardzo prymitywnego materiału pochodzącego z początków Układu Słonecznego. W efekcie zawierają substancje, które nie występują zbyt powszechnie w skorupie ziemskiej. To na przykład pierwiastki takie jak iryt.
Większość meteorytów, wprawdzie nie wszystkie, ale większość z nich, cechuje obfitość irydu, który jest bardzo rzadkim pierwiastkiem w skorupie Ziemi. Dzięki badaniom chemicznym jesteśmy w stanie wykryć obecność irydu, która jest dowodem na meteorytowe pochodzenie takich struktur. W przypadku dużych struktur uderzeniowych, takich jak słynny krater w Zatoce Meksykańskiej, pozostały po uderzeniu, które zgładziło dinozaury. Pył z takiego wydarzenia może zostać rozrzucony po całym globie. Gdziekolwiek prowadzimy badania geologiczne, odsłaniając warstwy skał pochodzące z tamtego okresu, trafiamy na specyficzną warstwę bogatą w iryt. To taki odcisk palca procesu uderzeniowego. Krater Kali był pod tym względem prostym przypadkiem. Tam wprawdzie nie w głównym kraterze, ale w kraterach satelitarnych i w całej okolicy odnaleziono meteorytowe żelazo. Oprócz niezwykle charakterystycznej struktury, jaką utworzyła eksplozja w momencie uderzenia, mamy tam także żelazo z meteorytu. Na podstawie składu chemicznego wiemy na pewno, że jest ono pochodzenia kosmicznego. Takie chemiczne i mineralogiczne analizy zostały przeprowadzone także dla krateru Illumetsa, właśnie po to, by sprawdzić, czy znajdziemy tam materiał meteorytowy. Jak dotąd nie udało nam się niestety stwierdzić żadnych oznak zwiększonej zawartości irydu w warstwach tworzących ściany krateru. Natrafiliśmy jednak na pewne bardzo dziwne cząstki mineralne, które zawierają duże ilości niklu i fosforu. Podejrzewamy, że te cząstki mogą być materiałem pozostałym po obiekcie, który eksplodował, tworząc krater Illumetsa. From the impactor, from the body that exploded in Illumetsa. This is how we look. Oto jak te skały wyglądają, oglądane pod mikroskopem elektronowym. Jest to rodzaj porowatej struktury. Przyglądając się bliżej, zaczynamy dostrzegać różne stopione fragmenty skorupy. Musiał więc tu działać proces o wysokiej temperaturze, ponieważ skała została pomieszana i stopiona, tworząc szkliwo. To specyficzny rodzaj szkliwa nazywany szkłem uderzeniowym. Niektóre minerały w nim zawarte krystalizują bardzo szybko, tworząc takie dziwne, wielościenne kryształy, jakie są tutaj widoczne. To zbliżenie tej struktury krzemianowej. Widać, że zawiera ona ośmiościenne kryształki, które formują się bardzo gwałtownie przy wysokich temperaturach podczas ściskania tego szkła. Badania kraterów pozwalają nie tylko na identyfikowanie miejsc związanych z upadkami meteorytów. Mogą być także oknem ukazującym nam odległą historię całej naszej planety i rolę, jaką odegrały w niej takie kosmiczne katastrofy. Każdy krater jest inny. Różnią się obiekty, których upadek prowadzi do utworzenia kraterów. Różni się prędkość, z jaką wchodzą w atmosferę. Różni się wielkość eksplozji. Ale bardzo istotna różnica wynika także z tego, w jaką powierzchnię uderzy taki spadający obiekt. This crater is called, by its form, it's called a simple crater. Ten krater, ze względu na swoją strukturę, jest nazywany kraterem prostym. Kratery proste mają formę topograficzną, przypominającą kształtem miskę. Ale jeśli kratery są większe, to znaczy mają średnicę przekraczającą 3-4 km, taka forma przestaje być stabilna. Wtedy krater będzie posiadał po środku tak zwane centralne wypiętrzenie. To oznacza, że masy skalne, które zostały rozepchnięte na boki przez falę uderzeniową, cofają się.
W efekcie tworzą swego rodzaju bańkę pośrodku struktury. Z kolei naprawdę wielkie kratery, takie, których średnica wynosi 60 do 70 km i więcej, w ich przypadku nawet to centralne wypiętrzenie nie jest już stabilne i zapada się. Mamy wtedy do czynienia z tak zwanymi kraterami wielopierścieniowymi. We have craters which are called multi-ring craters. We learn on the history of Earth how the life was still. To wszystko pozwala nam się uczyć o historii Ziemi, w jaki sposób życie mogło trafić na Ziemię, skąd wzięła się tu woda. To, co dziś jest ważne, to także pytanie, czy jest tu bezpiecznie. Przyglądamy się niebu, wypatrując, czy zbliżają się do nas jakieś duże obiekty. Kratery pozwalają nam ocenić, co się stanie, jeśli w Ziemię uderzy ciało o średnicy kilku metrów. Co, jeśli będzie ono miało 20 metrów, a co, jeśli jeszcze więcej? Ostatni taki przypadek miał miejsce w roku 2013, kiedy taki kosmiczny przybysz eksplodował nad miastem Czelabińsk w Rosji. Tamta eksplozja spowodowała straty liczone w milionach rubli. Na Ziemi znamy w sumie około 200 kraterów uderzeniowych. O wiele więcej znajdziemy jednak na innych ciałach Układu Słonecznego. To dlatego badania kraterów mogą się okazać drogą do lepszego poznania nie tylko naszej planety. Taka mała liczba kraterów uderzeniowych na Ziemi wynika głównie z tego, że na Ziemi mamy bardzo aktywną geologię, która nieustannie usuwa ślady właśnie takich zderzeń, takich kraterów. W przypadku takich mniejszych kraterów jak Illumetsa, on najprawdopodobniej nie przeżyje dłużej niż kilkadziesiąt tysięcy lat w stanie takim widzialnym, znaczy widocznym, rozpoznawalnym. Z tych właśnie powodów mamy mało kraterów na powierzchni Ziemi, ale dodatkowo jeszcze ta liczba kraterów, jak się tak spojrzy na mapę rozmieszczenia kraterów uderzeniowych na Ziemi, widać, że jest bardzo nierówna. Na południu Europy praktycznie nie ma żadnych kraterów. Na północy natomiast jest absolutna większość kraterów, jakie mamy, a wynika to z tego, że skały, które wystają na powierzchni na północy Europy, są dużo starsze niż te, które występują na południu i dlatego miały czas jakby zakumulować więcej zderzeń. Z tego samego powodu w Australii jest dużo więcej kraterów uderzeniowych niż na przykład w południowych Chinach. Powstawanie kraterów uderzeniowych to jest obecnie najważniejszy i najbardziej intensywny proces, jaki występuje na wszystkich planetach. I w zasadzie jakby fizyka, czyli parametry te początkowe tego procesu są wspólne dla wszystkich planet. To znaczy mamy jakieś jedno ciało, które uderza w jakieś drugie ciało i w wyniku tego zdarzenia powstaje dziura. Jeżeli dobrze poznamy kratery uderzeniowe na naszej własnej planecie, już teraz możemy to używać do poznania tego, co się dzieje na Księżycu, co się dzieje na Marsie. Kratery mogą działać odrobinę jak takie odwierty geologiczne, czyli pozwalają nam wejrzeć pod powierzchnię innych planet. Dzięki kraterowi uderzeniowemu możemy mieć materiał spod powierzchni Marsa z głębokości kilku kilometrów nawet. W związku z czym studiowanie kraterów uderzeniowych na Ziemi przygotowuje nas również na to, co, mam nadzieję, w niezbyt dalekiej przyszłości będziemy widzieć, czy już widzimy na powierzchni innych planet. Pozwoli nam na przykład lepiej zrozumieć, gdzie powinniśmy szukać jakichś zasobów na powierzchni na przykład Marsa. Badania kraterów uderzeniowych przyniosły wiele ciekawych, czasem niespodziewanych odkryć. Jak się okazuje, właśnie na dnie takich formacji może się kryć klucz do przyszłej obecności człowieka na Księżycu i na Marsie. Z obecnych badań wynika, że w niektórych kraterach, szczególnie tych, które są położone blisko biegunów, znajdują się złoża wody.
A to jest najbardziej wartościowy zasób, jaki możemy sobie wyobrazić właśnie na powierzchni Księżyca, dlatego że dzięki temu nie będziemy musieli tej wody, której potrzebujemy do naszego własnego funkcjonowania, przywozić na powierzchnię Księżyca, co niesamowicie obniży koszty funkcjonowania bazy takiej z ludźmi. Te złoża wody, co prawda nie wiadomo dokładnie jak powstały, jest wiele różnych teorii, ale na 100% nie mogłyby funkcjonować bez tego, że są tam właśnie te kratery. Być może część z nich została przyniesiona bezpośrednio przez jakieś wilgotne asteroidy, albo przez komety, albo po prostu została zgromadzona i ponieważ dno tych kraterów zawsze jest bardzo zimne, to jest po prostu taka pułapka, w której ta woda może się tam zbierać i być wykorzystywana przez nas w przyszłości, miejmy nadzieję. Kratery uderzeniowe nadal potrafią skrywać wiele sekretów. Nie zawsze potrafimy wyjaśnić, jak dokładnie powstały i jaki obiekt się do tego przyczynił. Ale dzięki temu, że odnajdujemy i badamy je na Ziemi, możemy lepiej zrozumieć, jak powstają także w innych miejscach w Układzie Słonecznym. Co ciekawe, w Polsce także znajdziemy kratery pozostałe po upadku meteorytu. Znajdują się na terenie rezerwatu Morasko na obrzeżach Poznania i powstały prawdopodobnie w wyniku upadku obiektu około 5000 lat temu. To niezwykłe, w jaki sposób badania takich miejsc pozwalają nam zaglądać zarówno w przeszłość naszej własnej planety, jak i w tajemnice innych miejsc w Układzie Słonecznym. To był program Astronarium. Jak zwykle dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.